Minęło 12 lat, jak z nami jest Minecraft. Więc postanowiłem jedną rzecz, sobie uświadomiłem, że ten komputer z AMD płytą główną, ten zestawik, co mam, jest mniej więcej z tego okresu. Coś takiego wiele osób miało w domach. Korzystało z takich komputerów, więc i odpalało taką 1.2, 1.3 wersję Minecrafta. Bawili się świetnie. Czy 1.20 nadal na tym komputerze będzie dobrze działało? Zobaczmy specyfikację teraz. Tak. W pierwszej kolejności chciałem odpalić na karcie zintegrowanej. Na płycie głównej to co jest. 6, 7, 8 FPS-ów. Nie było to sensu, można zapomnieć o pograniu. Dołożyłem Quadro 600, tak jak widzicie. Fajna karta. I już w tym momencie na ustawieniach takich domyślnych Minecrafta można było wyciągnąć od 17 do 40 gdzieś tam klatek momentami, ale to były za duże rozstrzały, więc to się nie nadawało do pogrania. Nieprzyjemnie się grało. Dobra, to zainstalowałem Optifine'a. I już w ten sposób było około 30 do 50 klatek, więc to już, jak chodzi o Minecrafta, dało się grać. Ale pytanie, czy ten komputer jest opłacalny do Minecrafta, w ogóle inwestowanie w niego? Nie. Już mówię dlaczego. Bo za 400 zł, tak jakbyśmy musieli to złożyć, jakiś ten komputer mniej więcej wyspracać. Myślę, że możemy coś lepszego złożyć, znaleźć bardziej wydajnego, czy ze starszych jakichś Intelów, procesorów, bardziej to zoptymalizować, bardziej poustawiać. Chociaż ta karta graficzna może być ok, na przykład. Bo na tamte czasy to był dosyć wysoki model, a tutaj myślę, że sprawa polega na procesorze. Można było podkręcać coś, ale tutaj to było 5-10% wzrostu. Nie ma sensu, ktoś powie, ale można wykastrować ustawienie. Tak, ale co to za przyjemność grać na jakimś takim bardzo ograniczonej grafice? Nie ma sensu. Tym bardziej, jak mówisz, za tym pieniądze można zrobić coś lepszego. Coś bardziej zoptymalizowanego. Dobrze. I tu myślę, że był ostatni odcinek raczej z grami tego typu, normalnymi grami. Dobrze. Zastanawiam się jeszcze, tak jak zrobiłem jakiś odcinek z Game Passem, zrobić tutaj jeszcze GeForce Now odcinek, przetestować ten sprzęt jako pod GeForce Now. Dobra, nie przedłużam. Na razie, cześć, pa. Dzisiaj taki troszeczkę bardziej luźniejszy odcinek, ale myślę, że też ciekawy, pokazujący. Oczywiście, że się rozwija, ale nie ma coraz większe wymagania. Wróć, co ja mówię. Wiadomo, że jeśli się rozwija Minecraft, coraz więcej możliwości są w Minecrafcie, ale też potrzebuje coraz mocniejszych komputerów.